Historia, którą dzisiaj Wam opowiemy, jest zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Zabierzemy Was w miejsce, w którym miłość łączy się z obsesją, a zagubienie prowadzi na skraj przepaści. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, zasubskrybujcie nasz kanał. A teraz zapraszamy Was do kolejnego odcinka Sowy na wilczym ramieniu. Przepiękna posiadłość Balcony i przynależące do niej tereny leżą kilka mil od przepaści, której boją się wszyscy okoliczni mieszkańcy. Istnieje opowieść, że około 2 wieki temu właściciel dworu ożenił się z damą o bardzo arystokratycznych zwyczajach. Nie była wcześniej znana nikomu poza wąskim gronem znajomych, a i tak członkowie owego kręgu odnosili się do niej z uczuciem strachu, zmieszanego z szacunkiem. Była wyjątkowo powściągliwa i podobno większość czasu spędzała na samotnych wędrówkach po brzegu Aldgrand, w miejscach, do których nikt dotąd nie dotarł, ponieważ budziły one niepokój w sercach wędrowców i naturalna była chęć natychmiastowej ucieczki w bezpieczne miejsce. Minęło niewiele czasu, od kiedy pojawiła się w posiadłości. Przez jego większość była wyniosła i niedostępna, ale zmieniło się to niespodziewanie pewnego pochmurnego poranka. Kobieta z niewyjaśnionych powodów stała się bardziej towarzyska, wręcz zdawała się pragnąć zyskać zaufanie i sympatię otaczających ją ludzi. Postanowiła zbliżyć się do jednej ze swoich pokojówek. Dziewczyna była prostą góralką z Highlandu i od zawsze bała się swojej pani. Przerażała ją drzemiąca w kobiecie tajemnicza dzikość, atmosfera strachu i podejrzeń, które nigdy się nie zmieniły. Powodowały, iż zawsze czuła się przygnębiona, gdy pozostawała z Lady sam na sam. Miała wówczas wrażenie, jakby jej witalne siły uciekały, a umysł ogarniała ciemność. Czuła, że jej serce kuli się ze strachu na samą myśl Lady Balcony, jak gdyby znajdowała się w obecności istoty z innego świata. Któregoś razu spędziła z nią cały dzień, w którym czuła się dużo bardziej zaniepokojona i obciążona złymi przeczuciami. Jej pani była bardziej niż zwykle milcząca i melancholijna. Dziewczyna jednak natychmiast stawiła się na rozkaz, kiedy za oknami słońce zaczęło swą powolną wędrówkę, by za kilka godzin zniknąć za horyzontem Aldgrand. Lady miała w zwyczaju dalekie spacery o dziwnych porach dnia i tym razem nic się nie zmieniło. Zmusiła młodą służącą do towarzyszenia jej w wyprawie. Dotarły do przepaści w chwili, gdy słońce zachodziło za wzgórza i rzucało swoje ostatnie promienie na najwyższe korony brzus i leszczyn, które wtedy, tak jak teraz, tworzyły świetlistą zasłonę nad przepaścią, ciemną jak północ. Zbliżamy się do krawędzi, powiedziała pani, przemawiając po raz pierwszy, odkąd opuściła dom. Błagam, niech mi pani nie każe podchodzić bliżej, powiedziała przerażona dziewczyna. Słońce już prawie zachodzi, a po zmroku widziano w wąwozie dziwne rzeczy. Prychnęła pani. Jak możesz wierzyć w takie historie? Chodź, tam jest ścieżka, która prowadzi do wody. To jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Widziałam je 1000 razy i pragnę je jeszcze dziś wieczorem zobaczyć. No chodź! Ciągnęła dalej, chwytając służącą nerwowo za ramię. Musimy zejść na dół. Nie, pani! Wykrzyknęła przerażona dziewczyna, usiłując wyrwać się z jej uścisku i uciec. Czuła, że to sam diabeł zapanował nad umysłem Lady Balcony. Dostrzegła mieszankę złości i zawziętości, które teraz zacieniały rysy jej pani. Pani, mdleję z przerażenia! Wykrzyknęła dziewczyna i przewróciła się. Podnieś się, nieszczęśnico. Teraz nie ma już odwrotu, odpowiedziała dama głosem podniesionym niemal do krzyku, którego siła promieniowała z niej złowrogo, kontrastując z jej delikatną postacią. Ciągnęła dziewczynę, mimo tego, że służka bardzo się opierała. Niebezpiecznie zbliżały się ku przepaści. Pozwól mi pani, że ci potowarzyszę. Dobiegł do nich nagle silny męski głos. Twoja poręczycielka, jak pamiętasz, sama musi się zgodzić. Obok nich stał ciemnoskóry mężczyzna w zielonym ubraniu, a pani z wyrazem poddania i rozpaczy zwolniła uścisk i pozwoliła, aby nieznajomy poprowadził ją w stronę przepaści. Dotarła do krawędzi, odwróciła się i odwiązując od paska pęk kluczy do dworu Balcony, rzuciła je w stronę dziewczyny, a potem spojrzała ostatni raz na zachodzące słońce
wyglądające jeszcze z nad wzgórza. W jednej chwili zniknęła wraz ze swoim towarzyszem za najbliższym skrajem wąwozu. Klucze podczas lotu uderzyły o ogromny granitowy głaz i wtopiły się w niego niczym w rozgrzany wosk. Do dziś pozostał po nich ślad, który możecie zobaczyć nad urwiskiem. Dziewczyna stała w bezpiecznej odległości od grani. Była absolutnie przerażona, więc kiedy tylko zdała sobie sprawę, co zaszło, pobiegła do dworu co sił w nogach, nie oglądając się za siebie. Po powrocie do domu natychmiast opowiedziała historię swemu panu, który natychmiast zwołał wszystkich mężczyzn z okolicy, by wybiegli w stronę przepaści. Jej niebezpieczny brzeg stał się miejscem poszukiwań. Mężczyźni krzyczeli, nawoływali, oświetlając przestrzeń pochodniami. Jednak mimo, że przeczesywanie terenu trwało wiele dni, a do poszukiwań dołączali coraz to nowi ludzie, ich wysiłki okazały się bezowocne. Ciężki głaz ze śladem wtopionych weń kluczy leży dokładnie w tym samym miejscu, w którym wcześniej widziała go młoda góralka. Tuż obok widać stromy spadek wąwozu. Krzak rosnąc na jego obrzeżu był częściowo wykorzeniony. Zwisał nad przepaścią, w której widniała ledwie zarysowana linia rzeki, płynąca kilka yardów niżej. I to było właściwie wszystko. Rzeka w tym miejscu jest ukryta za wystającą skałą, ale Szkoci do dziś mogą usłyszeć jej dudnienie i złowrogie pomrukiwanie nad szpiczastymi skałami. Niczym dzikie zwierzę w swojej jaskini. I gdy słuchali i myśleli o kobiecie, która zawarła umowę z diabłem, krew zastygała im w sercach. Wreszcie poszukiwania zostały porzucone, a oni wrócili do swoich domów, aby dziwić się, przypuszczać i wyciągać z pamięci, choć bezskutecznie, podobne zdarzenia. Miesiące i lata mijały, a tajemnica ostatecznie została jedną z legend z zamierzchłej przeszłości, którą do dziś opowiadają sobie okoliczni mieszkańcy. Jak myślicie, czy Lady Balcony była opętana? Czy oddała duszę diabłu? Kim był mężczyzna, z którym zniknęła w przepaści? Zapraszamy Was do komentowania i subskrybowania naszego kanału. Zajrzyjcie na nasze media społecznościowe. Niebawem opowiemy Wam nową historię. Pozdrawiamy Was, Sowa i Wilk.